Chciałbym Państwa bardzo serdecznie powitać w pięknych komnatach Zamku Królewskiego w Warszawie. Dzisiejsze spotkanie chciałbym poświęcić osobie dosyć mało znanej, co prawda królowej, żonie monarchy, ale jednak gdyby zapytać przeciętnego Polaka, czy słyszał kiedykolwiek o Krystynie Eberhardynie, być może odpowiedź jego byłaby negatywna, że nigdy nie słyszał o niej i w ogóle nie wiedział, że jest taka królowa, że była taka królowa. Królowa, czyli małżonka monarchy w historii Rzeczpospolitej, kojarzy się najczęściej z kobietą wiernie stojącą u boku męża, wspierającą go we trudnych chwilach w codziennym życiu, nie wtrącającą się do spraw politycznych, a przede wszystkim jej zadaniem było spłodzenie potomka płci męskiej. Co prawda w dosyć skomplikowanym systemie ustrojowym Rzeczpospolitej nie było gwarancji, że tenże potomek płci męskiej obejmie tron po ojcu, ponieważ jednym z fundamentów ustroju Rzeczpospolitej polsko-litewskiej była wolna elekcja. Niemniej jednak pojawienie się na świecie następcy tronu dawało już dużą szansę na przedłużenie dynastii. Takiego obrazu idealnej kobiety, która wiernie trwała przy boku męża, nie mogły nawet zburzyć wizerunki wybitnych, trzeba powiedzieć, kobiet, które pełniły funkcję króla Polski. Wystarczy w tym momencie wspomnieć o świętej Jadwidze Andegaweńskiej, która przecież była formalnie królem Polski. Królem Polski była również Anna Jagiellonka, żona Stefana Batorego. Można przywołać również przykłady kobiet, które nie były królami Rzeczpospolitej, a jednak miały bardzo duże ambicje polityczne. Chociażby żona Władysława IV, a także Jana Kazimierza Wazy, Ludwika Maria Gonzaga de Nevers, czy małżonka Jana III Sobieskiego, Maria Kazimiera Darkę, popularnie zwana Marysieńką. Co jednak można powiedzieć o kobiecie, o królowej, która tak naprawdę nigdy formalnie do końca nie była królową, bo też nie była koronowana, która nigdy nie przekroczyła granicy Rzeczpospolitej polsko-litewskiej i która tak naprawdę nigdy chyba nie zobaczyła swoich polskich poddanych. Tą osobą była Krystyna Eberhardyna von Brandenburg-Bayreuth, pochodząca z terenów jednego z księstw Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, która wpisała się w karty polskiej historii przede wszystkim jako małżonka pierwszego z władców z dynastii wettyńskiej na ziemiach polskich, którym był August II. Kim była nasza dzisiejsza bohaterka? Krystyna Eberhardyna urodziła się 19 grudnia 1671 roku w Bayreuth. Była najstarszym dzieckiem księcia von Brandenburg-Bayreuth Krystiana Ernsta, albo mówiąc po polsku Krystiana Ernesta, oraz Zofii Luizy von Württemberg, a więc zarówno ojciec i matka byli to przedstawiciele niemieckich linii książęcych. Odebrała ona jako młoda dziewczyna bardzo gruntowne wykształcenie, ale trzeba powiedzieć, że było to wykształcenie typowe dla młodych dziewczyn z rodów książęcych. Wykształcenie to obejmowało naukę zawierającą elementy historii Europy, prawa międzynarodowego, co jest bardzo interesujące, polityki, współczesnych stosunków międzynarodowych, naukę języków. To jest bardzo ważne, dlatego że Krystyna Eberhardyna oprócz znajomości języka niemieckiego, który był jej językiem ojczystym, znała dosyć dobrze język włoski oraz język francuski. Wiemy ze źródeł, że swój pierwszy list w języku francuskim do matki napisała w wieku 11 lat. Była również gruntownie wykształcona w tak zwanym kierunku dworskim, ponieważ nie tylko ogólna wiedza o świecie ją otaczający była w tym czasie bardzo ważna, ale również umiejętności, które mogły jej się przydać w życiu dworskim jako księżnej. Jakie to były umiejętności? Przede wszystkim taniec, śpiew oraz gra na instrumencie. Wiemy, że Krystyna Eberhardyna grała bardzo ładnie na gitarze.
Określenie jej więc, jak to dosyć często niestety przyjęło się w historiografii, jako osoby dosyć ograniczonej intelektualnie, jest niewątpliwie dla Krystyny Eberhardyny bardzo krzywdzące. W powszechnym odczuciu dworzan, którzy mieli kontakt z Krystyną Eberhardyną, jawiła się ona jako osoba sympatyczna, aczkolwiek pewna swojej książęcej godności. Nie tworzyła jakichś sztucznych barier, lubiła muzykę, książki, taniec, a nade wszystko, co było bardzo ważne i co w pewnym stopniu zaciąży na jej życiu, prowadziła niemalże wzorowe życie chrześcijańskie. Jak to się więc stało, że Krystyna Eberhardyna weszła do historiografii czy do historii Rzeczpospolitej Polsko-Litewskiej? Ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że był to czysty przypadek, ponieważ nikt nie mógł przewidzieć, co wydarzy się w 1697 roku. Oczywiście najważniejszym zadaniem młodej dziewczyny było wyjście za mąż, tym bardziej, że dotyczyło to potomkini pary książęcej. Małżeństwo w tym czasie nie było tylko i wyłącznie prywatną sprawą tejże dziewczyny, czyli Krystyny Eberhardyny. Małżeństwo kogoś z rodu cesarskiego, królewskiego, książęcego, arystokratycznego, a także jak w przypadku Rzeczpospolitej rodu magnackiego, było przede wszystkim przedsięwzięciem politycznym, za którym kryły się odpowiednie plany, które należało w ten sposób zrealizować. Uczucia, emocje, były to sprawy drugo- albo nawet trzeciorzędne. Jeżeli pojawiło się uczucie po zawarciu oficjalnego związku małżeńskiego, to dobrze. Jeżeli się nie pojawiło, nikt z tego powodu nie rozdzierał szat. I tak też było w przypadku Krystyny Eberhardyny. Było rzeczą oczywistą, że o tym, za kogo wyjdzie za mąż, będą decydowali jej rodzice, a przede wszystkim ojciec, Krystian Ernest. I pojawiła się na arenie międzynarodowej bardzo korzystna sytuacja dla przedstawiciela rodu von Brandenburg-Bayreuth, aby dokonać zbliżenia politycznego z panującą wówczas w Saksonii albertyńską linią Wettynów. Saksonią rządził w tym czasie Jan Jerzy IV Wettyn, który był już żonaty, natomiast miał młodszego brata, Fryderyka Augusta. Fryderyk August, który znany później będzie w historii Rzeczpospolitej jako August II, pierwszy władca na tronie Rzeczpospolitej z dynastii saskiej, o czym wspomniałem, miał być odpowiednią kandydaturą dla młodej Krystyny Eberhardyny. Czy Krystyna znała Fryderyka Augusta? Tak. Znała go i to jeszcze na długo przed zawarciem małżeństwa. Prawdopodobnie w październiku 1685 roku spotkała go przy okazji organizowania targów w Lipsku, corocznych wielkich targów lipskich, na których zjechała wraz z rodzicami. Zjechała na zaproszenie swojej ciotki, 72-letniej Magdaleny Sybilli, o której jeszcze będzie okazja wspomnieć. 2 lata później, w 1687 roku, kiedy ciotka zmarła, Krystyna Eberhardyna przyjechała do Drezna na pogrzeb. Wiemy również, że w tym pogrzebie brał udział Fryderyk August. Rzeczą więc niemożliwą byłoby to, aby młodzi wówczas się nie spotkali, czy w jakikolwiek inny sposób ominęli. Niemniej jednak, czy mogło dojść bez żadnego problemu do zawarcia małżeństwa? Było jednak kilka przeszkód. Jedną z nich, co prawda nie najważniejszą, była, co prawda nie bezpośrednia, ale jednak pokrewieństwo obu przyszłych małżonków. Krystyna Eberhardyna była mianowicie potomkinią czy wnuczką brata Magdaleny Sybilli von Brandenburg-Bayreuth, żony Jana Jerzego II Wettyna, elektora saskiego. A Jan Jerzy II Wettyn był dziadkiem Jana Jerzego IV i Fryderyka Augusta. Córka Magdaleny Sybilli, Jana Jerzego II, Erdmute Sophie von Wettyn, wyszła za mąż z kolei za Krystiana Ernesta. Była jego pierwszą żoną. Zmarła w 1670 roku, natomiast Zofia Luiza została drugą żoną Krystiana Ernesta i z tego związku przyszła na świat Krystyna Eberhardyna.
Uznano jednak, że nawet to dalekie pokrewieństwo nie stanowi żadnej przeszkody w zawarciu małżeństwa. Drugim problemem, chyba bardziej istotnym, był opór matki Krystyny Eberhardyny, wspomnianej już Zofii Luizy. Uważała ona, że młody Wettyn nie jest najlepszą partią dla jej córki. Ciągnęła się już wtedy za nim legenda człowieka dosyć lekkomyślnego, który nie dojrzał do swojego wieku i do obowiązków, które mogły na niego spoczywać jako odpowiedzialnego małżonka. Znany był jego już wtedy hulaszczy tryb życia, czy nieukrywane zamiłowanie do kobiet i to również tych pań nie odznaczających się najcięższymi obyczajami. A na moralność na dworze w Brandenburg-Bayreuth zwracano uwagę. I te fakty, to odbieranie powszechne Fryderyka Augusta powodowało, że opór matki Krystyny Eberhardyny był dosyć duży. Niemniej jednak ten opór nie mógł stanowić przeszkody do realizacji planów politycznych. Najważniejsza była stanowcza decyzja Christiana Ernesta i taką stanowczą decyzję był on w stanie wymóc na swojej małżonce. Bez wątpienia ta niechęć do Fryderyka Augusta u jego przyszłej teściowej pozostała, ale nie miało to już tak naprawdę z punktu widzenia realizacji planów politycznych żadnego znaczenia. Christian Ernest spotkał się ze starszym bratem Fryderyka Augusta, Janem Jerzym IV, w jednym z obozów wojennych. Pamiętajmy, że wtedy cesarstwo, w tym także i księstwo Brandenburg-Bayreuth i Saksonia, prowadziły w ramach cesarstwa wojnę z Francją Ludwika XIV. Była to tak zwana wojna z Ligą Augsburską. I w jednym z obozów wojennych podczas spotkania doszło do wstępnego ułożenia warunków przyszłego małżeństwa pomiędzy Krystyną Eberhardyną a Fryderykiem Augustem. Trzeba również wspomnieć o to, że do ręki Krystyny Eberhardyny startowało jeszcze dwóch innych kandydatów. Jednym z nich był książę Fryderyk z duńskiej dynastii Oldenburgów, drugim natomiast elektor palatynatu Jan Wilhelm Wittelsbach. Jednak oni dosyć szybko wycofali się z tego wyścigu o rękę Krystyny Eberhardyny, no i na polu pozostał wyłącznie Fryderyk August. Oficjalnie poprosił on pod koniec 1692 roku swojego przyszłego teścia o rękę córki i zgodę na to formalną i na piśmie otrzymał 27 listopada 1692 roku. Pomiędzy młodymi małżonkami nie było zbyt wielkiej różnicy wieku. Krystyna Eberhardyna przyszła na świat w 1671 roku. Jej przyszły mąż był od niej starszy o rok i 7 miesięcy. Także jak na warunki epoki nowożytnej nie było to zbyt, czy praktycznie nie było żadnej różnicy, a przynajmniej nie była to taka różnica, która mogłaby spowodować już na samym początku konflikty wynikające z tak zwanego niezrozumienia pokoleń. Oboje byli mniej więcej w tym samym wieku. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Księżniczka wtedy miała 22 lata, czyli dla niej był to najlepszy okres do wyjścia za mąż. Co więcej, niektórzy uważali, że i tak wychodzi ona jak na swój wiek w dosyć późnych latach za mąż za Fryderyka Augusta. Ceremonia ślubna odbyła się na początku 1693 roku w Brandenburg-Bayreuth, w księstwie Brandenburg-Bayreuth. Nie była ona zbyt wystawna. Wesele odbyło się 10 stycznia 1693 roku. Miało, jak na warunki niemieckie, jak na warunki dworu książąt niemieckich, dosyć skromny przebieg. Po zawarciu związku małżeńskiego młodzi postanowili zjechać do Drezna. Było to w lutym 1693 roku. Zamieszkali na zamku drezdeńskim. Nie nacieszyli się sobą zbyt długo, dlatego że Fryderyk August dosyć szybko wyjechał na front wojny z Francją. Warto jednak przy okazji wspomnieć, że wraz z zawarciem małżeństwa z Krystyną Eberhardyną Fryderyk August musiał poczynić pewne ustępstwa na rzecz swojego brata, elektora Saksonii Jana Jerzego IV. Jakie to były ustępstwa? Przede wszystkim zawarto układ pomiędzy braćmi, który zapewniał wyłączne prawo do
dziedziczenia tronu saskiego potomkom Jana Jerzego IV. Z kolei Jan Jerzy IV zobowiązywał się do wypłacania młodej parze, czy później już małżonkom, corocznej pensji w wysokości 50 000 talarów. Umowa zobowiązywała go również do otoczenia opieką przyszłego potomstwa pary książęcej. Jaka to była opieka? Była to przede wszystkim opieka finansowa, ale także opieka mająca na celu dbanie o dobre wykształcenie córki lub syna, czy córki lub synów, którzy przyjdą na świat z tego małżeństwa, oraz, co było bardzo ważne, dbanie o to, aby dzieci były wychowywane w prawowiernej wierze luterańskiej. I taki układ pomiędzy braćmi został zawarty. Krystyna Eberhardyna otrzymała jako zabezpieczenie na wypadek śmierci swojego męża, Fryderyka Augusta, zapis na majątkach ziemskich w Saksonii i był to zapis o charakterze dożywotnim. Jak wyglądała panna młoda, która wyszła za mąż za przyszłego elektora Saksonii? Niewiele na ten temat mamy informacji, natomiast te, które funkcjonują w powszechnym obiegu, wskazują na to, że była urodziwą blondynką o dość słusznych, nawet jak na tą epokę, kształtach i, co jest bardzo ważne, dobrze rokowała, jeśli chodzi o możliwość urodzenia potomków. Skąd o tym wiemy? Tuż przed zawarciem małżeństwa do Brandenburg-Bayreuth została wysłana specjalna komisja lekarzy z Saksonii, którzy po oględzinach ginekologicznych przyszłej żony Fryderyka Augusta stwierdzili, że że jest ona w doskonałym stanie zdrowia i bez problemu będzie mogła powić na świat potomstwo. Krystyna Eberhardyna już od samego początku prowadziła życie typowej, skromnej i posłusznej żony Fryderyka Augusta. Nie wywyższała się, nie próbowała poszukać dla siebie odpowiedniego, zgodnie z jej urodzeniem i pochodzeniem, miejsca w strukturze politycznej Saksonii. Co więcej, już na samym początku dała bardzo wyraźnie do zrozumienia, że jest silnie związana ze swoimi rodzicami. Pisała do nich tęskne listy i z tych listów możemy się dowiedzieć, że nie za bardzo odpowiadało jej życie w Dreźnie, że czuła się obco w nowym miejscu, z którym nie czuła żadnej więzi emocjonalnej, przynajmniej na samym początku. Nie ułatwiał jej tego mąż, dlatego że po wyjeździe na front wojny z Francją, po kilku tygodniach opuścił ten front, ale nie wrócił do Drezna. Wyjechał do Italii i tam spędził Boże Narodzenie roku 1693. Młoda żona pozostała sama i w zasadzie już od samego początku to ukonstytuowało jej rolę. Możemy powiedzieć, że była to chyba jedna z najbardziej samotnych królowych w dziejach Rzeczpospolitej. Ta samotność była jej przeznaczeniem, a w pewnym momencie stała się jej wręcz świadomym wyborem i odczuwała tę samotność w zasadzie aż do końca swoich dni. I kiedy przybyła do Drezna, złośliwi twierdzili, że nie znalazła sobie doskonałego męża pod względem intelektu, bo uważano, iż sama niezbyt błyszczała intelektem, a Fryderyk August, później Fryderyk August I i August II również nie był traktowany jako król intelektualista. Bardziej interesowały go przyziemne rozrywki i służba wojskowa. Zresztą od samego początku ujawniły się też dosyć duże różnice pomiędzy oboma małżonkami. Przede wszystkim różnice temperamentu. Nie można jednak powiedzieć, że Fryderyk August nie szanował żony. Wręcz przeciwnie, ich wzajemny stosunek był pełen szacunku, niemniej jednak kontakty emocjonalne, w tym również, co bardzo ważne, kontakty fizyczne, były dosyć sporadyczne i oziębłe. Było to również konsekwencją tego, że pojawiły się w otoczeniu Augusta II plotki mówiące o tym, że tak naprawdę z tym zdrowiem Krystyny Eberhardyny nie wiadomo do końca, jak jest. Para książęca dosyć długo nie mogła doczekać się potomka, bez względu na płeć, ale jakiegokolwiek potomka. I też pojawiły się plotki mówiące o być może bezpłodności
Krystyny Eberhardyny. Na szczęście w 1696 roku te plotki zostały ucięte, ponieważ Krystyna Eberhardyna powiła na świat jedynego legalnego potomka pary książęcej, jakim był również Fryderyk August, który przejdzie do historii jako Fryderyk August II, elektor Saksonii, i August III, król Polski. Miało to miejsce 7 października 1696 roku. Wtedy urodził się przyszły następca tronu. Natomiast rzeczą niezwykle ciekawą, pokazującą jednocześnie rolę propagandy dworskiej, było to, że przyszły władca Saksonii i władca Polski przyszedł na świat z tak zwanym duplikatem, jak określił go wybitny znawca dziejów saskich i historii Saksonii, profesor Jacek Staszewski. Tym duplikatem był syn z nieformalnego związku Fryderyka Augusta I z metresą Marią Aurorą von Königsmarck. Oto ona, Maria Aurora von Königsmarck, uważana za najinteligentniejszą z kochanek Augusta II, powiła na świat naturalnego syna, który przeszedł do historii jako Maurycy Saski, ale jego prawdziwe imiona brzmiały Herman Maurycy Saski. To przyszły marszałek Francji, Saksonii, książę Kurlandii i Semigalii. Jego oficjalna data narodzin to 28 października 1696 roku. Ale czy była to prawdziwa data? Wszystko wskazuje na to, że nie, że tę datę dopiero potem stworzyła dworska propaganda w Dreźnie. Niektórzy historycy, badając spuściznę literacką Marii Aurory von Königsmarck, ponieważ była ona poetką i bardzo zdolną jak na te czasy literatką, odkryli, że w jednym z jej listów zawarła informację mówiącą, iż na przełomie września i października 1696 roku przebywała w Kwedlinburgu, gdzie prowadziła rozmowy na temat objęcia świeckiej koadjutorki tamtejszego klasztoru żeńskiego. Chodziło po prostu o to, że chciała zostać ksienią i rzeczywiście ksienią tego klasztoru była w latach 1724. Ale w jednym z listów znalazła się informacja mówiąca o tym, że 3 tygodnie musiała leżeć w łóżku po połogu. I nie została wymieniona w tym liście płeć dziecka, które przyszło na świat, ale nie ulega wątpliwości, że chodziło o Hermana Maurycego Saskiego. Oznaczałoby to, że przyszedł on na świat pod koniec września 1696 roku. Na to propaganda dworska, także sam Fryderyk August I nie mógł pozwolić. Innymi słowy, nieślubny syn nie mógł pojawić się wcześniej na świecie niż syn legalny. W związku z tym przyznano, że w Goslarze 28 października na świat przyszedł Herman Maurycy Saski, a prawdziwy syn czy legalny syn 3 tygodnie wcześniej. Zabieg, który był z punktu widzenia interesu dynastii saskiej niewątpliwie bardzo istotny. Dlaczego? Dlatego, że Krystyna Eberhardyna mogła odczuwać pewne zagrożenie, dlatego że Fryderyk August I uznał Hermana Maurycego Saskiego jako swojego syna. Co prawda syna naturalnego, ale został on formalnie uznany jako potomek. Mogła ona odczuwać zaniepokojenie takim krokiem męża, że oto pojawi się problem, jeśli chodzi o następstwo tronu elektorskiego w Saksonii. Na szczęście Fryderyk August I rozwiał te wątpliwości, twierdząc, że Herman Maurycy Saski jest co prawda jego synem, natomiast polityka dynastyczna w Saksonii pozostaje niewzruszona. Co ciekawe, obie panie, zarówno żona, jak i kochanka, znały się. Co więcej, darzyły się sympatią, a nawet wystąpiły razem jako dwie gracje w jednym z przedstawień w czasie karnawału w Dreźnie w 1697 roku, o czym informował kalendarz dworski. Zanim jednak doszło do pojawienia się obu potomków Fryderyka Augusta na świecie, doszło do zasadniczych zmian w samej Saksonii. 2 lata przed pojawieniem się tych potomków zmarł bowiem Jan Jerzy IV Wettyn, a więc starszy brat Fryderyka Augusta, elektor Saksonii. Zmarł nagle na ospę wieczną, którą zaraził się od swojej kochanki, Magdaleny Sybili von Neitschütz, czuwając u jej łoża.
I dla wszystkich było to niewątpliwie bardzo tragiczne doświadczenie, zarówno dla poddanych, jak i dla samego brata, ponieważ niespodziewanie, nie będąc do tego przygotowanym, miał objąć on samodzielne rządy w niezwykle istotnym i ważnym w strukturze politycznej Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, niezwykle ważnym kraju, jakim była Saksonia. Nie był po prostu do tego przygotowany. Władzę jednak objął, a 3 lata później pojawiła się przed nim szansa na wejście do grona władców całkowicie suwerennych. Taką możliwość dawało mu objęcie tronu polskiego. Elekcja roku 1697 zasługuje na odrębne omówienie, w związku z tym nie będę koncentrował się na jej przebiegu czy najważniejszych wydarzeniach. Natomiast trzeba powiedzieć, że historycy są zgodni, iż włączenie się Saksonii do walki o polski tron po śmierci Jana III Sobieskiego, który zmarł w czerwcu 1696 roku, nie było zaskoczeniem. Saksonia mniej więcej już władcy Saksonii od początku lat 90. XVII wieku liczyli się z tym, że na wypadek śmierci schorowanego Sobieskiego będzie trzeba podjąć decyzję o wysunięciu kandydatury saskiej na tron Polski. Elekcja 1697 roku przebiegała spokojnie i była to w dziejach Rzeczpospolitej ostatnia wolna elekcja w pełnym tego słowa znaczeniu, dlatego że wybór Fryderyka Augusta I na króla Polski odbył się w sposób całkowicie niezależny, suwerenny. Innymi słowy, był to najlepszy z możliwych kandydatów, na którego zgodziła się polska szlachta. Nikt wtedy, żadne z mocarstw ościennych, ani cesarstwo, ani Rosja, tym bardziej Rosja czy też państwo moskiewskie, ani elektor brandenburski nie mieli szans włączenia się czy przeforsowania swojego kandydata. Fryderyk August I, który po koronacji przyjął imię Augusta II, po prostu był wybrany przez szlachtę i był to wybór suwerenny. No ale nie tylko król został wybrany z dynastii Wettynów, król, ale miał przecież również małżonkę, która musiała również zgodnie z wymogami ustroju Rzeczpospolitej być koronowaną na królową. Jeśli chodzi o rozwiązania prawne, które funkcjonowały w Rzeczpospolitej, a propos wyboru króla, były one, można powiedzieć, jasne i bardzo dokładnie sprecyzowane. Przyszły król musiał być katolikiem. Nie było żadnej innej możliwości. Jak wiemy, Fryderyk August był luteraninem, dlatego że i Saksonia była luterańska. Tak samo luteranką była jego żona. W tej wierze został wychowany i ochrzczony przyszły następca tronu elektorskiego i przyszły władca Rzeczpospolitej. Jednak chcąc zostać królem Polski, Fryderyk August musiał zmienić wyznanie. Nie było to dla niego problemem. Odpowiedni akt konwersji został przedstawiony narodowi szlacheckiemu. Naród szlachecki to zaakceptował i król formalnie stał się katolikiem. Ale znacznie bardziej skomplikowana sytuacja była w przypadku jego żony. Otóż Krystyna Eberhardyna po raz pierwszy postawiła bardzo twardy i zdecydowany warunek, że nie będzie jej zgody na zmianę wyznania. Innymi słowy, polscy poddani nie mogą liczyć na królowę katoliczkę. I ta jej decyzja w zasadzie zaważyła na jej dalszym życiu. Dlaczego? Dlatego, że zgodnie z wymogami ustroju Rzeczpospolitej królowa również musiała być katoliczką. Jeżeli tą katoliczką nie była, nie mogła przekroczyć granicy Rzeczpospolitej. I uprzedzając już fakty, trzeba powiedzieć, że królowa tej granicy nigdy nie przekroczyła. Ale sytuacja komplikowała się podwójnie, dlatego że po wyborze na władcę Fryderyk August I, od tej chwili August II, podpisał tak zwane Pacta Conventa. Pacta Conventa były to prywatne zobowiązania króla. Jednym z tych zobowiązań było to, że wkrótce do nowo obranego monarchy dołączy żona oraz syn. Jeżeli oni mieliby dołączyć do monarchy, musieli zmienić wyznanie. Krystyna Eberhardyna stanowczo odrzuciła
taką możliwość, co więcej, odrzuciła żądanie swojego męża, jak również próby wpłynięcia na zmianę jej decyzji, które próbował wywrzeć na niej jej ojciec, Christian Ernst. Nawet ojciec udał się osobiście do Rzeczpospolitej, aby sprawdzić, czy jest na terenie Polski jakieś miejsce, w którym Krystyna Eberhardyna mogłaby zamieszkać. Czy są tam na przykład gminy luterańskie? Najbardziej odpowiednim miejscem wydawało mu się Prusy Królewskie, gdzie żył dosyć duży odsetek ludności luterańskiej. Jednak decyzja Krystyny Eberhardyny była niewzruszona. Pozostała ona w Saksonii. Za tę decyzję przyszło jej bardzo słono zapłacić. August II zdecydował się w pewnym stopniu ukarać żonę. Zakazał jej bez jego zgody opuszczania Saksonii oraz wyznaczył miejsca, w których mogła ona przebywać, ale co bardziej dojmujące dla niej, to również i to, że pozbawił jej opieki nad synem. Syn przeszedł teraz pod opiekę matki Augusta II, Zofii, z dynastii Oldenburgów, notabene jeszcze bardziej fanatycznej luteranki niż Krystyna Eberhardyna. Ten fakt i ten rok 1697 zaważył na przyszłości Krystyny Eberhardyny. Odtąd mogła ona pozostać wyłącznie w Saksonii i mogła opuszczać elektorat tylko i wyłącznie na wyraźną zgodę swojego męża. Rozpoczynał się dla niej nowy okres w życiu. Trzeba powiedzieć jednak, że przywiązanie Krystyny Eberhardyny do wiary luterańskiej nie osłabło. Co więcej, uważała ona, że nawet nie pełniąc formalnie opieki nad swoim synem, jest zobowiązana do tego, aby udzielać mu rad, aby decydować się również na to i stać się pewnego rodzaju przewodnikiem duchowym swojego jedynego syna. Kiedy młody Fryderyk August ruszył w podróż po Europie, co było elementem klasycznego wykształcenia przyszłego władcy, przyszłego elektora, czy nawet władcy Polski, matka wysyłała mu listy, w których prosiła i ostrzegała przed ludźmi podejrzanymi, którzy czyhali tylko na każdą okazję, aby wymóc na przyszłym następcy tronu zmianę tego wyznania. Prosiła swojego syna, aby był wierny religii luterańskiej, aby nie odstąpił od tego prawowitego wyznania nawet o krok. Ale nawet te listy nie mogły zmienić tego, co wydarzyło się w Bolonii 27 listopada 1712 roku. Wtedy w prywatnej kaplicy kardynała Cassano doszło do uroczystej konwersji, do zmiany wyznania Fryderyka Augusta II z wyznania luterańskiego na wyznanie katolickie. Był to ciężki cios dla Krystyny Eberhardyny. Nie dość, że była pozbawiona opieki nad synem, to syn przyjął inną religię. Od tej pory w zasadzie pozostała jej tylko i wyłącznie samotność. Zresztą dobił ją również list wysłany przez Augusta II. List, w którym oczywiście władca nie zamierzał się absolutnie tłumaczyć z tego, że ich wspólny syn zmienił wyznanie. List ten zawierał również ostrzeżenie dla Krystyny Eberhardyny, aby nie próbowała się nigdy mieszać do spraw, które nie leżą w jej kompetencjach. Jeżeli Krystyna Eberhardyna nie mogła przekroczyć granic Rzeczpospolitej, oznaczało to, że August II przebywał w Polsce, można powiedzieć, poza wszelką małżeńską kontrolą. Wiemy, że przy jego boku pojawiały się co rusz panie, bardzo piękne metresy, które nie tylko dzieliły z nim życie, codzienne życie dworskie, ale również dzieliły z nim łoże. Były to kobiety, którym chciał zaimponować i którym imponował. Oczywiście najsłynniejszą z tych kobiet była Anna Konstancja von Hoym-Brocksdorff, znana powszechnie w literaturze jako hrabina Kozel, postać spopularyzowana w powieściach Józefa Ignacego Kraszewskiego.
August II poznał ją prawdopodobnie w 1704 roku podczas otwarcia targów noworocznych na wielkim przyjęciu w Dreźnie, na przyjęciu, które nomen omen zorganizowała Krystyna Eberhardyna. I od tej pory Augusta II oraz hrabinę Kozel połączył płomienny romans. Oczywiście o tym romansie Krystyna Eberhardyna bardzo dobrze wiedziała. Plotki szybko roznosiły się po Saksonii i po Rzeczpospolitej. Trudno było powiedzieć, czy obawiała się ona swojej rywalki, z którą August II dzielił łoże. Być może tak, być może odczuwała niepokój, że na przykład po jej śmierci Anna Konstancja zajmie jej miejsce u boku męża. Być może obawiała się, a były również i chodziły również po elektoracie takie plotki, że August II doprowadzi do rozwodu z żoną i zwiąże się z Anną Konstancją von Hoym-Broxdorff, którą uczyni królową Rzeczpospolitej. Oczywiście były to dla Krystyny Eberhardyny niezmiernie istotne sprawy, natomiast wiemy dzisiaj bardzo dobrze, że jakiekolwiek tego typu rozwiązanie po prostu nie wchodziło w rachubę. August II nie zamierzał absolutnie ze względów politycznych, a wkrótce także uczuciowych, po prostu to uczucie wygasło do hrabiny Kozel, nie zamierzał się z nią wiązać. Anna Konstancja rodziła kolejnych potomków z tego wspólnego płomiennego romansu w 1708, 9 i 1712 roku, ale nigdy nie było mowy o rozwodzie. Kiedy zdecydowała się ona szantażować Augusta II, ten zakazał jej przybywania do Rzeczpospolitej. Miała ona przebywać w Saksonii. Kiedy natomiast rozpoczęła ona organizowanie spisku przeciwko Augustowi II i bez jego wiedzy rozpoczęła czy nawiązała kontakty z dworem pruskim, skończyło się to dla niej bardzo źle. Została ona osadzona w areszcie domowym. Tym aresztem domowym był zamek Stolpen w Saksonii, którego mimo 2 prób ucieczek nigdy nie zdołała na trwale opuścić i tam zmarła w 1765 roku. Jakie życie prowadziła w takim razie Krystyna Eberhardyna podczas nieobecności męża? Kiedy mąż zjeżdżał do Saksonii, natychmiast przyjeżdżała do Drezna i wykonywała wszystkie obowiązki, jakie kładł na niej wymóg ceremoniałów. Wymagała tego przede wszystkim jej rola jako małżonki króla, a także wymagało dobro domu wettyńskiego na arenie międzynarodowej. I trzeba powiedzieć, że wszystkie te funkcje i wszystkie te zadania spełniała bardzo dobrze. Natomiast podczas nieobecności małżonka przebywała samotnie na terenie Saksonii i można powiedzieć, że dosyć szybko przyzwyczaiła się do tej samotności. Zresztą zmuszała ją do tego sytuacja. Do 1701 roku mieszkała w Dreźnie. Niemniej jednak, kiedy 25 marca 1701 roku wybuchł wielki pożar na zamku w Dreźnie, zmusiło ją to do opuszczenia stolicy. Wyjechała do miejscowości Torgau, a dokładnie do zamku Hartenfels, który wcześniej był jej letnią rezydencją. Dzieliła, choć na odległość, wszelkie niepowodzenia męża na arenie międzynarodowej. Jak wiemy, początek wieku XVIII to jest okres Wielkiej Wojny Północnej, zwanej również III wojną północną. Wojny, w której August II ponosił przede wszystkim poważne klęski. Klęski nie tylko jako władca Rzeczpospolitej, która została zalana najazdem szwedzkim, ale także jako władca Saksonii. Kiedy w 1706 roku Saksonia stanęła w obliczu groźby inwazji szwedzkiej, Krystyna Eberhardyna opuściła Hartenfels, wyjechała do rodzinnego Bayreuth i tam przebywała kilka miesięcy. Wróciła na początku 1707 roku. Zamek Hartenfels był jej nominalną rezydencją do 1721 roku. Mniej więcej od roku 1721-1722 jej rezydencją stał się zamek Precz, obecnie niedaleko miejscowości Bad Schmiedeberg. Wtedy w
elektoracie Saksonii, dzisiaj w landzie Sachsen-Anhalt. Była ona tam po raz pierwszy w 1697 roku i już wtedy ten zamek bardzo się jej spodobał. I w zasadzie ostatnie 6 lat swojego życia spędziła na zamku w Precz. Tam stworzyła swój dwór. Był to dwór, który oczywiście pod względem wielkości, wspaniałości czy splendoru nie mógł równać się z dworem królewsko-elektorskim czy w Dreźnie, czy w Warszawie. Trzeba jednak powiedzieć i trzeba docenić ogromny zmysł organizacyjny, czy talent organizacyjny Krystyny Eberhardyny, która stworzyła wspaniały dwór, oczywiście na miarę swoich możliwości. Wyniosła zresztą zamiłowanie do życia dworskiego jeszcze z czasów, kiedy mieszkała w Bajrut. Potem w Dreźnie. Wiemy, że na początku małżeństwa, kiedy nie było Augusta II w stolicy Saksonii, kierowała ona bardzo dobrze życiem dworskim. Organizowała w swoich apartamentach w zamku drezdeńskim spotkania towarzyskie, które były bardzo częste, szczególnie zimą. Organizowała wystawne obiady, wieczory, na które przybywali zaproszeni goście, liczni dworzanie, aby posłuchać muzyki, potańczyć, pograć w karty, czy najzwyczajniej w świecie po prostu porozmawiać. I tę modę przeniosła do Hartenfels, a później do Precz. Jak duży był to dwór? Przypuszcza się, że w latach 20. XVIII wieku dwór Krystyny Eberhardyny liczył około 180 osób. Skąd królowa miała na to pieniądze? Z różnych źródeł. Niewątpliwie z własnych majątków. Czerpała również dochody z dóbr zapisanych jej dożywotnio w Saksonii. Te dobra puszczała w długo- lub krótkoterminową dzierżawę. I z tego również mogła spożytkować pieniądze na życie dworskie. Oczywiście cały czas przekazywał jej odpowiednie sumy na życie, na godne życie, godne królowej, jej małżonek August II. Dzięki temu stałemu dopływowi gotówki były możliwe kosztowne wyposażenia na zamku w Precz. Była możliwość wreszcie stworzenia z tego zamku pewnego, co prawda na niewielką skalę, ale jednak centrum kulturalnego Saksonii. Jak wyglądała struktura dworu Krystyny Eberhardyny? Bo to jest bardzo ważne. Mało się o tym mówi, mało się o tym wie, a jest to niezwykle istotne z punktu widzenia codziennego funkcjonowania i codziennego życia małżonki królewskiej. Na czele dworu stał najwyższy rangą marszałek dworski. Był to urząd podległy bezpośrednio Augustowi II. Otóż August II miał prawo mianowania i odwoływania marszałka dworskiego. Natomiast wszystkich innych, pozostałych dworzan, Krystyna Eberhardyna dobierała sobie sama. Na stanowiska szambelanów, na stanowiska komorników dworskich przyjmowała i zatrudniała przedstawicieli rodzin arystokratycznych Saksonii. Jeżeli dzisiaj analizujemy spisy dworzan Krystyny Eberhardyny, znajdziemy tam nazwiska takich dworzan jak von Bose, von Bünau, von Schönberg, von Einsiedel, a więc można powiedzieć śmietanka arystokratyczna elektoratu Saksonii. Wspierała ona również swoich krewnych ze strony ojca i matki. Młode dziewczyny z rodów książęcych mogły liczyć na długoletni pobyt na dworze małżonki królewskiej w Precz. Wiemy, że od roku 1700 aż do roku 1727 przez dwór Krystyny Eberhardyny przewinęło się co najmniej 5 księżniczek z dynastii niemieckich, z różnych dynastii niemieckich, z Wirtembergii, z Fryzji Wschodniej, z dynastii Brunswick-Wolfenbüttel. Tak więc był to dwór otwarty dla wszystkich tych, którzy chcieli na nim przebywać. Poza tym Krystyna Eberhardyna zwracała uwagę i przywiązywała wagę do dworu jako centrum kulturalnego. Dwór miał pełnić wiodącą rolę kulturalną w Saksonii. Jeżeli nie było małżonka w Dreźnie, wtedy to centrum kulturalne przenosiło się na dwór Krystyny Eberhardyny. Wiemy, że mniej więcej w połowie lat 20. na jej dworze zatrudnionych było 15 muzyków i 1 śpiewaczka. Kierownictwo nad orkiestrą
sprawował znany muzyk Georg Heinrich Bümmler, urodzony w Brandenburg-Bayreuth, zaznajomiony z muzyką włoską, który uzyskał na dworze Krystyny Eberhardyny oficjalną funkcję koncertmistrza. Wiemy, że dworzanom oraz samej królowej umilały życie grupy karłów, które były wtedy traktowane jako rozrywka na dworze. Wiemy, że na dworze Krystyny Eberhardyny były murzynki karlice oraz dosyć duża grupa właśnie ludzi niewysokiego wzrostu, które mieli służyć jako źródło codziennej rozrywki. Królowa zwracała również uwagę na wyposażenie zamku. Wiemy, że na dworze zatrudniony był złotnik, który nie tylko tworzył dla niej biżuterię, ale był kimś w rodzaju pośrednika, kupca czy faktora, dzięki któremu nabywała ona na rynkach europejskich biżuterię i precjoza. Mało kto wie, że Krystyna Eberhardyna była jedną z propagatorek, pierwszą chyba w zasadzie kobietą, która zwróciła uwagę i rozpropagowała w Saksonii styl chiński. To ona tworzyła wokół zamku Precz ogrody wzorowane z jednej strony na ogrodach chińskich, a z drugiej strony na ogrodach Ludwika XIV. To ona zatrudniła jednego z ogrodników, który pobierał praktyki jeszcze na dworze Ludwika XIV u słynnego architekta ogrodów francuskich André Le Notre. Ogrody Krystyny Eberhardyny były również projektowane przez Saski Urząd Budowlany. Co ciekawe, miała ona bardzo dobry gust i zmysł architektoniczny. Wybitny architekt Saski, Mateusz Daniel Pöppelmann, na jej zlecenie zmodernizował w latach 1619-1621 wnętrza jej pałacu w Precz. Tam dzięki niemu ukończono sale paradne, które były wzorowane na podobnych salach w zamku w Dreźnie. Powstały wówczas osobiste apartamenty Krystyny Eberhardyny, w tym ten najbardziej reprezentacyjny, którego wyposażenie stanowiły srebrne meble specjalnie na ten cel przygotowane u mistrzów z Augsburga. W jej zamku znajdowała się dosyć liczna kolekcja obrazów. Najczęściej były to portrety, ale było ich ponad 400, w tym bardzo słynna galeria przodków. Wokół Precz powstały miejsca, które byśmy dzisiaj nazwali miejscami wypoczynku. Były to ogrody, były to winnice, były to tereny łowieckie, były to także łowiska rybne, a także pastwiska, które były źródłem pożywienia dla stajni książęcych. Tryb życia królowej w Saksonii był bardzo ściśle określony. Wiosnę najczęściej spędzała w Lipsku podczas targów wielkanocnych. Potem udawała się albo do Hartenfels, później do Precz, aby tam spędzić lato. I w tych rezydencjach pozostawała mniej więcej do końca października, początku listopada. Natomiast zimą przychodził czas na podreperowanie zdrowia. Wiemy, że Krystyna Eberhardyna dosyć często wyjeżdżała poza Saksonię, między innymi do Karlsbadu, czyli do Karlowych Warów, do Teplic, czyli do Cieplic Śląskich, do Egeru, przy czym nie chodzi tutaj o Eger, miasto na Węgrzech, ale o Eger czeski, który nosi nazwę Hep. Z czasem jednak te wyjazdy stały się coraz rzadsze, ponieważ stan zdrowia już na to nie pozwalał. Mimo że Krystyna Eberhardyna urodziła tylko jednego syna, w związku z tym liczne porody nie osłabiały jej organizmu, to jednak dosyć szybko stan jej zdrowia zaczął się pogarszać. Wiemy, że od małego cierpiała ona na różnego rodzaju dolegliwości żołądkowe. Zachowane źródła, a przede wszystkim recepty lekarskie pokazują, że bardzo często zamawiała wszelkiego rodzaju zioła i specyfiki, nie tylko wśród farmaceutów saskich, ale także wśród farmaceutów w całej Europie. I te zamówienia szerokim strumieniem płynęły do Saksonii. Miały one
te lekarstwa miały ulżyć Krystynie Eberhardynie w cierpieniu. Wiemy, że gwałtowne załamanie jej zdrowia nastąpiło w 1721 roku, kiedy królowa została wręcz przykuta do łóżka. Liczono się z jej śmiercią. Na szczęście powróciła ona do sił na tyle, aby wyjechać do Karlsbadu, tam odbyć kurację, po której poczuła się już znacznie lepiej. Jednocześnie znała ona w tym czasie bardzo dobrze swoje miejsce w strukturze władzy w Saksonii. Samotność, dolegliwości chorobowe plus to, że na każdym kroku August II dawał jej do zrozumienia, aby nie ważyła się podejmować jakichkolwiek decyzji w sprawach politycznych elektoratu Saksonii czy Rzeczpospolitej, powodował jej coraz gorsze samopoczucie. August II nie konsultował z nią żadnych decyzji o charakterze politycznym, ani nawet tych decyzji, które jej bezpośrednio mogły dotyczyć. Natomiast nie można powiedzieć, że był wyzbyty jakichkolwiek uczuć w stosunku do swej małżonki. Można powiedzieć, że mniej więcej od połowy lat 20. XVIII wieku zaczął on okazywać miłość, troskę i przywiązanie swojej żonie. A więc zaczął okazywać uczucia, którymi wcześniej zbyt hojnie nie szafował. Wiemy, że w 1727 roku, a więc na niecałe 5 miesięcy przed śmiercią, pojawił się u niej w Precz z niezapowiedzianą wizytą wraz z ich synem, z Fryderykiem Augustem II. Królowa była w ciężkim stanie, z trudem chodziła. August II też nie był w najlepszej kondycji. Lata prowadzenia bardzo aktywnego trybu życia, niezdrowej diety, popijanej dużą ilością alkoholu, musiały dać taki skutek, jaki dawały już pod koniec lat 20., kiedy król w zasadzie cierpiał codziennie i każdy dzień był dla niego udręką. Ale mimo to znalazł w sobie siłę, aby przyjechać do królowej, aby z nią porozmawiać, ale również, aby przekazać swojemu synowi bardzo ważne wskazówki na wypadek, gdyby on wcześniej niż matka odszedł z tego świata. Jeżeli by doszło do śmierci Augusta II, syn miał otoczyć opieką matkę, miał zapewnić jej godne ostatnie lata jej życia. Królowa pod koniec swojego życia praktycznie odsunęła od siebie wszystkich ludzi, z którymi do tej pory współpracowała. Zamknęła się w swoim dworze, nie miała z nikim kontaktu. Od czasu do czasu tylko ktoś ją odwiedzał. Odwiedzał z racji chociażby tego, że była królowa, ale tych gości nie było zbyt wiele. Natomiast pochłonęła ją całkowicie w ostatnich latach działalność dobroczynna. Wiemy, że August II w zasadzie sfinansował w całości powołanie przez Krystynę Eberhardynę specjalnej fundacji, która była przeznaczona dla panien pochodzących z rodów szlacheckich, choć nie tylko, bo uczestnikami tej, czy dziewczynami, które mogły korzystać z dobrodziejstw tej fundacji, były również osoby pochodzenia mieszczańskiego, a nawet chłopskiego. Czyli można powiedzieć, była to taka pensja dla ubogich dziewczyn, w której to pensji odbierały one wykształcenie, oczywiście na miarę możliwości i na miarę epoki oraz możliwości finansowych. To niewątpliwie zapisało się złotymi zgłoskami w działalności dobroczynnej Krystyny Eberhardyny. I to pochłaniało jej zdecydowanie najwięcej czasu. Troska o to, aby zapewnić możliwość kształcenia tym osobom, które z racji urodzenia czy z racji niewielkiego majątku nie mogły tego wykształcenia zdobyć. Oprócz tego prowadziła bardzo pobożne i przykładne życie. Otaczała się duchownymi luterańskimi, rozczytywała się w literaturze religijnej, prowadziła z tymi duchownymi luterańskimi długie dysputy na tematy wiary luterańskiej. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że pod koniec swojego życia popadła w swego rodzaju dewocję. Codziennie uczestniczyła we mszy świętej, codziennie przyjmowała komunię świętą. Otoczyła również opieką
świątynię w Saksonii, wiemy, że na jej polecenie dobudowano loże książęce w 2 kościołach w Dreźnie, w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża i w kościele pod wezwaniem Świętej Zofii. Ten kościół pod wezwaniem Świętej Zofii obecnie nie istnieje. Został on zmieciony z powierzchni ziemi podczas nalotu w 1945 roku. Sfinansowała ona również wydanie specjalnego śpiewnika, który zawierał pieśni, teksty pieśni religijnych wyznania luterańskiego. Królowa zmarła 5 września 1727 roku na zamku w Precz i została pochowana w miejscowym kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja. Niestety, tak jak życie, tak i ostatnie chwile były smutne. W ostatniej drodze nie towarzyszył jej nikt z rodziny, ani mąż, ani syn. August II tylko wysłał jako swojego przedstawiciela tajnego radcę dworu saskiego Gottloba Hieronymusa von Leipzigera, który w imieniu króla brał udział w uroczystościach pogrzebowych. Co jeszcze bardziej smutne, na dworze Augusta II nie ogłoszono oficjalnej żałoby. Nadal trwały przyjęcia, wystawne bale, obiady czy polowania. Ówczesny kantor w kościele świętego Tomasza w Lipsku, Jan Sebastian Bach, skomponował na cześć królowej kantatę żałobną, znaną pod tytułem Ody żałobnej, która została odśpiewana podczas egzekwii. Słowa do niej napisał Johann Christoph Gottsched, literat, znany reformator teatru, jeden z czołowych wówczas przedstawicieli świata literackiego państw niemieckich. I można powiedzieć, że śmierć Krystyny Eberhardyny zamyka pewien okres w dziejach Saksonii. Zmarła królowa. August II nie ożenił się po raz drugi. Zmarł jako wdowiec, a los Krystyny Eberhardyny, bardzo smutny, ponieważ był to los kobiety samotnej, został przypieczętowany w 1697 roku, kiedy zdecydowała się bardzo mocno i wytrwale stać przy wierze luterańskiej. Czy była kobietą kochaną przez swojego męża? Niewątpliwie pod koniec życia August II niejednokrotnie dawał jej dowody swojego przywiązania. Być może wynikało to już z tego, że porzucił hulaszczy tryb życia, że w końcu dojrzał jako człowiek, jako mężczyzna do bycia mężem. Nie zmienia to jednak faktu, że Krystyna Eberhardyna dobrze wywiązała się z roli małżonki królewskiej. Mimo że formalnie była królową niekoronowaną, nie została pochowana na Wawelu, to sądzę jednak, że w tym panteonie królowych polskich do 1795 roku ma swoje miejsce i to miejsce jej się należy. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.